was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn, and everyone, telling me they love me and, just turn their back on you in a second. Justin Bieber wydaje się być na zakręcie. Ostatnie wydarzenia wokół niego budzą niepokój zarówno wśród fanów, jak i bliskich. Już pod koniec zeszłego, jak i na początku tego roku zaczęły się dziwaczne ruchy Justina. Co kilka dni odobserwował on inne osoby na Instagramie. Może nie jest w tym nic dziwnego, lecz pewnego dnia odfollowował nawet swoją żonę, co dolało oliwy do ognia, gdyż para nie ma ostatnio dobrej passy, a fani spekulują, że Hailey w jakiś sposób wmanipulowała go w zaręczyny zaledwie 6 miesięcy po rozstaniu z Seleną Gomez, z którą przez lata był w przerywanych związkach. They found out that I think it was an arranged marriage, I'm pretty sure. I'm not looking back now, I'm like, it was definitely an arranged marriage. Like they set this whole thing up. No, but since she was raised Christian, she's like, "Oh, I want to introduce you to Justin and his mom. They have similar values and believe the same thing. We think you guys will be good friends." It was definitely an arranged marriage now that I'm thinking about it. Goodness gracious. Sam Justin oczywiście szybko wydał statement, że ktoś zhakował jego Instagrama i odfollowował jego żonę. Ale co do Seleny Gomez, to fani spekulują, że to właśnie ona może być zapalnikiem jego szalonych zachowań, bo nie można nie zauważyć, że dziwne zachowania oraz powrót do bardziej imprezowego wizerunku z licznymi używkami zbiegło się w czasie z ogłoszeniem zaręczyn Seleny z Bennym Blanco, byłym producentem wielu hitów Justina. Trzeba przyznać, że tak szczęśliwej Seleny nie widzieliśmy od lat. Lecz druga przykra sprawa jest taka, że wszystko to zbiega się również z narodzinami jego synka. W międzyczasie ogromnym wiralem stał się filmik o obsesji Hailey wobec Justina i Seleny. Hailey od lat jest na celowniku hejterów, a Justin wydaje się z tym nic nie robić. Od samego początku ich związku było kontrowersyjnie. Dla wielu była ona po prostu tą następną. Rebound, osobą, która wypełniła pustkę po największej miłości. Od tamtej pory Hailey musi mierzyć się z porównaniami, dramami i plotkami o obsesji na punkcie Justina i jego ex. Jednak Justin nigdy nie naprostował plotek, nigdy otwarcie nie wystosował żadnego oświadczenia. Coraz częściej ludzie śmieją się, że Justin sprawdza, ile upokorzeń Hailey zniesie, zanim zdecyduje się odejść. Jednak czymś, co przelało czarę goryczy i sprawiło, że opinia publiczna zaczęła obawiać się o dobrostan Justina, są jego zachowania, które wskazują, że być może lekko zakłamuje rzeczywistość, twierdząc, że od lat jest czysty. Pierwszym takim wydarzeniem był event Rhode, brandu kosmetycznego jego żony. Oglądanie Justina na tym wydarzeniu jest dosyć niekomfortowe. Sposób, w jakim się porusza, uśmiecha i oblizuje wargi dla wielu osób, które przechodziły podobny proces, nie wygląda jak zachowanie osoby czystej. On jednak twierdzi, że jara tylko jointy. Warto też wspomnieć o jego dziwnych live'ach, w których również dziwacznie porusza głową. Jego Instagram ostatnio to istna impreza. Zdjęcia z bongo, imprezy z nowymi znajomymi. Ciekawa postawa jak na świeżo upieczonego ojca, co? No i teraz najnowsze wydarzenia, czyli wszystko wokół Coachelli i imprezy urodzinowej Sexy Red. Na początek, nie ma nic złego w tym, że ktoś chce się dobrze bawić, zwłaszcza gdy osiągnął sukces na miarę Justina. Jednak granica między zabawą a niepokojącym zachowaniem jest bardzo cienka. W przypadku Justina coraz częściej mamy wrażenie, że on ją przekracza. Podczas tegorocznego festiwalu Coachella Justin został przyłapany, jakby to powiedzieć, lekko wstawiony na paleniu jointa tuż obok swojego 15-letniego brata. Tutaj szybko i ze sprawnym umysłem zareagowała jego żona i zabrała młodszego Jacksona sprzed oczu Justina i jego znajomych, a co najważniejsze sprzed oczu paparazzi. Jednak mleko się rozlało. Internauci nie kryli oburzenia. Jedni określali sytuację jako przerażającą, inni stwierdzili, że to żenujące, choć część broniła Biebera, mówiąc, to tylko marihuana. Hailey najwyraźniej zdaje sobie sprawę, że każdy ich ruch będzie analizowany przez media. Na dodatek wielu obserwatorów zwraca uwagę, że Justin wygląda na coraz bardziej wychudzonego i zmęczonego. W sieci pojawiają się komentarze typu on nie wygląda dobrze, potrzebuje pomocy, a nie imprez. Zaniepokojeni fani zauważają, że Bieber otacza się ludźmi, którzy niekoniecznie mają na względzie jego dobro, raczej chęć bycia cool przy sławnym przyjacielu. Bliskie źródła mówią, że w ostatnim czasie, jeśli nie jesteś
tak zwanym yes man, to zostajesz odcięty. Jeśli dbaliby o jego dobro, nie dopuściliby chyba do takiej sytuacji. Co więcej, nawet podczas codziennych sytuacji Justin traci panowanie nad sobą. Przykład? Wybuch na paparazzi przed jedną z kawiarni. Krzyczał na nich o pieniądzach i o braku szacunku do ludzi. Wielu uznało to za ironię, biorąc pod uwagę jego własne milionowe imperium i nadchodzący brand takich plastikowych butów. No ale trzeba przyznać, że paparazzi to straszne hieny i w takiej sytuacji czuję, jakbyśmy cofnęli się w czasie i powtarzała się historia Britney Spears. Niesamowicie smutny obrazek, totalnie nie wyobrażam sobie, jak ciężko musi być Justinowi w takich momentach. W ostatnim czasie został też przyłapany na imprezie w klubie ze striptizem. I oczywiście znów rozpętała się burza, szczególnie w kontekście jego relacji z Hailey. Okazuje się, że Justin świętował urodziny raperki Sexyy Red. Uśmiechnięty, wyluzowany, w świetnym humorze. Śmiał się, żartował, a nawet pocałował ją w policzek, co zaskoczyło wszystkich, chyba nawet samą jubilatkę. Internet od razu wybuchł komentarzami. Nigdy nie widziałam, żeby Justin tak całował Hailey. Pierwszy raz od miesięcy wygląda na naprawdę szczęśliwego. Widać, że cieszy się, że nie ma obok Hailey. Media zauważają, że zarówno Justin, jak i Hailey szukają odreagowania. W sieci pojawiły się zdjęcia pokazujące ich podczas imprez wśród licznych butelek alkoholu. Hailey zamieszcza zdjęcia z kieliszkami w ręku, a Justin bawi się w gronie znajomych. I tu zaczynają się teorie spiskowe. Bo powstała teoria, że to jakaś chora promocja jego nadchodzącego albumu, jakiś eksperyment i że Justin jeszcze nas wszystkich zaskoczy, kiedy opinia publiczna już go skreśliła. I szczerze, patrząc na to, to ja chyba trochę na to liczę. Wiem, że prawdopodobnie to nie jest to. Ale nie można zapomnieć, że para jest świeżo upieczonymi rodzicami i totalnie nie mieści mi się w głowie, jaką drogę rodzicielstwa obrali w pierwszych miesiącach życia swojego dziecka. Jedno jest pewne, Justin jest młodocianą ofiarą Hollywood. I did grab his butt. I'm single. I couldn't help it. He was just so delicious. So little. Just When you told me the whole story, I felt like blowing up. Wow! I feel violated right now. Wow. My parents never gave me the sex talk. Okay. So why don't you give me the sex talk? I feel uncomfortable right now. Oh. Why do you want to know the sex talk from a 15-year-old boy? That's pretty weird. Let's talk about the album. It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn, and everyone, telling me they love me and, will just turn their back on you in a second. Warto wspomnieć, że jako młody chłopak spędzał sporo czasu z P. Diddy'm i już jako nastolatek doświadczył o wiele więcej niż powinien. Nie da się ukryć. Justin potrzebuje wokół siebie ludzi, którzy nie będą bali się powiedzieć mu nie. Bo kiedy nikt nie wyznacza granic, bardzo łatwo się zgubić. No i cóż nam pozostało? Mocno trzymamy kciuki za Justina. Do zobaczenia, widzimy się w następnym materiale. Pa!